Siemano wszystkim, z tej strony Kacper Kafel, z tej jakże nie do końca codziennej, nieco zaskakującej okazji, gdy zostałem finalistą w ogólnoświatowym konkursie perfumiarskim. Przede mną jeszcze rywalizacja o podium, co nastąpi jutro. No i z tej okazji zauważyłem, że no i moi drodzy widzowie, z tej okazji nagram dla Was filmik o głównym składniku moich konkursowych perfum, który był głównym tematem konkursu, czyli o bergamotce. Czym jest właśnie w perfumach bergamotka? Takiego filmu jeszcze nie nagrywałem o tym składniku i tak naprawdę nigdy nie podejmowałem się próby zrobienia perfum typowo cytrusowych, które byłyby typowo cytrusowym zapachów. Jakoś nigdy nie miałem tego w planie, no ale jak nadarzyła się okazja, poeksperymentowałem, poszerzyłem horyzonty, popróbowałem, to postanowiłem coś takiego zrobić. Jakże, czymże jest ta bergamotka w perfumach, która widnieje w prawie każdej piramidzie nut zapachowych? Jest to owoc cytrusowy, krzyżówka pomiędzy gorzką pomarańczą a cytryną, której zdecydowanie bliżej tej pierwszej. Używając tutaj trochę śmiesznych skojarzeń, naprawdę proszę nie brać ich dosłownie, bergamotka to taka trochę snobistyczna kuzynka cytryny. Bo jeśli wiecie, cytryna jest to po prostu napar z melisy. To bergamotka przy tym naparze z melisy pitym w wiejskim ogródku na wakacjach, gdzieś na wczasach, w polskich górach jest jak kieliszek musującego prosecco. Czajcie klimat, nie? A jeśli do tej bergamotki dołożycie jeszcze ziarna czerwonego pieprzu, które podkreślą ten jej musujący charakter, to macie już wtedy ekskluzywny kieliszek prawdziwego champagne i to jeszcze pity dodatkowo przez Justynę Gradek. 50 zł za drinka. Czajcie już na pewno różnicę i jeszcze raz powtarzam, proszę nie brać dosłownie tego, co powiedziałem przed chwilą. Są to takie dość luźne skojarzenia, żebyście załapali szybko temat, jaka jest różnica pomiędzy cytryną a bergamotką. I naprawdę, jeśli komuś się nie podobało to określenie, rozumiem. Nie nazywajcie, broń Boże, bergamotki snobistyczną cytryną. Chciałem Wam łopatologicznie wytłumaczyć różnicę pomiędzy tymi dwoma naprawdę podobnie pachnącymi cytrusami, bo bergamotki jakość jest o wiele bardziej wielowymiarowa, nieco pieprzna, ma też nieco skórzane elementy, ma w składzie więcej gamma-terpinenu i paracymenu, tych terpenów, które mają taki delikatny aspekt przypominający trochę oregano i czomber. To ją zdecydowanie odróżnia od cytryny i nadaje jej właśnie ten bardziej pikantny wydźwięk. Bergamotka ma też bardziej niuanse ogólnie drzewno-kwiatowe i przez to jest uznawana za dużo bardziej uniwersalną. Właśnie tamta różnica pomiędzy prosecco a szampanem, którą przytoczyłem, moim zdaniem bardzo dobrze ilustruje wrażenia i odcienie i efekty, jakie może dawać bergamotka w porównaniu z cytryną. Bo tak naprawdę zapach bergamotki każdy doskonale zna z herbaty Earl Grey. Prawda, jest to po prostu cudowny, narkotyczny zapach. Tylko problem z tym, że taką świetną, zajebistą bergamotkę w perfumach naprawdę ciężko jest dostać. Dlaczego tak jest? Dlaczego ta bergamotkowa perfumeryjna nuta nie zawsze jest taka idealnie świetna i taka po prostu uzależniająco rozkoszna? Dlaczego ona taka nie jest? No i teraz przechodzimy do różnicy pomiędzy dwoma olejkami eterycznymi z bergamotki i tego, jakich generalnie używa się w perfumach. Wspomnę tutaj na początku o tym, co bergamotka powoduje w kontakcie ze słońcem. Ano mianowicie w kontakcie ze słońcem bergamotka może powodować poważne uczulenia, skórne przebarwienia itd. No i z tego też względu w perfumach, w większości perfum znajdziecie olejek eteryczny z bergamotki, tak zwany bez bergaptenu. Jest to olejek eteryczny
Po prostu nie jest to zwykły olejek eteryczny, z którego jest ten bergapten odsączony, tylko jest to olejek eteryczny, który jest po prostu destylowany. No i tutaj powtarza się historia podobna do limonki, że taki destylowany olej z bergamotki ma po prostu swój specyficzny zapach, który idealnie nie oddaje zapachu prawdziwego owocu. Co ja tutaj chcę mieć na myśli? To, że pewne niektóre aspekty, które nadają gładkość i pewną wręcz jaśminową, białą, kwiecistą nutę w dry downie tej bergamotki są niestety przez ten proces destylacji usuwane. Na przykład w takiej destylowanej bergamocie nie ma indolu, podczas gdy w prawdziwym owocu ten składnik znajduje się i nadaje jej właśnie nutę jaśminu, która jest bardzo subtelna, ale jest właśnie przez to cytryna prawdziwa i bergamotka są tak cudowne. Właśnie przez tę niewielką zawartość właśnie tych jaśminowych związków zapachowych, które tak fajnie podbijają tę końcową nutę. No na pewno znacie ten aspekt, kiedy nie wytarliście rąk po jedzeniu cytrusów i ostatnie takie kwaskowate, naprawdę fajne, hedioniczne nuty zostają Wam na tych dłoniach. To jest właśnie to. To jest właśnie to, czego nie da Wam destylowany olejek bergamotowy. No ale niestety perfumiarze muszą mierzyć się z takimi ograniczeniami, no że zazwyczaj w perfumach używa się tego olejku destylowanego i że może on pachnieć naprawdę fajnie. Przyzwyczailiśmy się do jego nuty, stała się ona dość uniwersalna i tego typu. Olejku bergamotowego, takiego tłoczonego na zimno używa się rzadko, a szkoda. Wiecie, chodzi tutaj też o te względy uczuleniowe. Używa się rzadko, no ale zazwyczaj jeśli powąchacie go, no to wiecie, że pachnie po prostu dokładnie jak prawdziwy owoc i jeśli nałożycie go na skórę, to tak samo zachowa się, jakbyście potarli po prostu rękę prawdziwą bergamotką i to jest właśnie to, co tak kochamy w herbacie Earl Grey. Herbata Earl Grey aromatyzowana jest właśnie olejkiem z bergamotki zimno tłoczonym, czyli po prostu pachnie idealnie jak prawdziwa bergamotka. Więc jaka rada na koniec? Jeśli nie masz dostępu do prawdziwego owocu, nie chce Ci się kupować olejku eterycznego, a chcesz naprawdę wiedzieć, jak pachnie czysta bergamotka, kup herbatę Earl Grey. Oprócz dobrze znanej Ci nuty czarnej herbaty, to dodatkowe piękne coś, co poczujesz, to jest właśnie prawdziwa bergamotka. Pozdrawiam Was wszystkich. Nie zapomnijcie zalajkować mojego postu na stronie konkursu. Myślę, że to może zwiększyć zasięgi i nie tylko. I trzymajcie za mnie kciuki w największej rywalizacji o podium, która nastąpi już jutro.